szpitalu na pierwszej chemii. Wziąłem za sobą żonę. Hello. Yes. One moment. Morning. This one can take us. No i jestem w trakcie mojej pierwszej chemii. Mówię cichutko, żeby tutaj ludziom nie przeszkadzać. Czerwieniusieńki jestem, bo tam jakieś komplikacje wyskoczyły. Przerwali tą chemię i dali mi dożylnie jakieś lekarstwo na to. Swędziało mnie wszystko. Nie umiałem się nadrapać, tak mnie swędziało. Jestem na głupim Jasiu w tej chwili. No i w pełni rozumiem, dlaczego się to nazywa głupi Jaś. Tak wygląda moje kucie. Poprosiłem, bo ja mam bardzo cienkie żyły i zawsze jest problem z wkuwaniem się u mnie. Poprosiłem o maść taką przeciwbólową. Dali ją na 10 minut. Po 10 minutach było w kucie. Bolało, ale odczuwalnie mniej bolało. Natomiast pielęgniarz dał mi tą tubkę maści do domu. Mojej żonie. Przepraszam, że tak głupio gadam. Dziwnie gadam. Jestem na tym głupim Jasiu i ja to czuję, że mi się język plącze. Moja żona mnie tutaj przywiozła. Pielęgniarz dał jej tubkę tej maści. Dał jej plastry i powiedział, że przed następną chemioterapią, żeby zaaplikować to co najmniej godzinę na rękę, że wtedy będzie to działało dużo lepiej niż po 10 minutach. Udało mi się poskładać i dobrze powiedzieć za nie. Coś się tutaj pozacinałem chyba. Tutaj jest moja maszyna kroplówkowa. O. To jest właśnie chemioterapia. A tutaj mamy kroplówkę. Jest to wyłączone na pół godziny, bo tak jak mówiłem, zaczęło mnie strasznie boleć wszystko dosłownie. Dzięki temu, że ten głupi Jaś jeszcze działał, to ten ból był taki dziwny. To znaczy tak, jakby ktoś go wyjął z mojego ciała, postawił obok mnie i kazał na niego patrzeć. To znaczy jak go widziałem, zasadniczo odczuwałem, ale jakoś takie obojętne mi to było, że mnie boli. W ogóle to na mnie nie wpływało, tak, że mnie boli. Czułem, że mnie boli, ale było to takie obojętne. Natomiast zrobiłem się cały czerwony, jakaś wysypka się wyskoczyła i zaczęło mnie wszystko swędzić. I tutaj taka pani doktor z Egiptu powiedziała, że przerywamy na chwilę. Dali mi głupiego Jasia, coś tam chyba antysymsy, coś innego. I pomogło, przestało mnie swędzić. Obejrzeli moje ciało, żebym tam, prosili, żebym koszulkę podźwignął. I była tam jeszcze gdzieś wysypka na klatce piersiowej. Ale chyba to zaczęło działać. Tego głupiego Jasia znowu odczuwam coraz bardziej. Przywiozłem sobie laptopa i chciałem coś porobić produktywnego, nie? Żeby tam sobie coś tam popisać, coś tam poczytać, może coś zobaczyć. Natomiast na laptop jest tu przy mnie, ale nie jestem w stanie go za bardzo używać.
already like one, Tak sobie pływa, wiecie, o, żegluje. two. Have you been trying to get rid I, of it? I'm leaving on 1:30. I coraz bardziej to odczuwam. 1:30? Yeah. It's, I chyba za chwilę przestanę nagrywać, bo nagrywać jestem w stanie, ale pewnie nikt nie będzie w stanie tego potem obejrzeć. 1:30. So Eh. hopefully they'll push up your No co, no, ETA a bit sooner. walczymy o życie, tak? 40 lat to nie jest wiek na umieranie. You can't gamble now. Chociaż moja siostra jak zmarła była jeszcze młodsza, dużo. Ale tak, mam dla kogo żyć, mam po co żyć. Mam żonę, pasierbicę, fajną robotę, hobby, pasję. Nie ma powodu żadnego, żeby się w tej chwili jeszcze zawijać z tego świata, więc walczymy i... Aha, jeszcze może powiem, ile tu jestem. Słuchajcie, w tej chwili tutaj w Wielkiej Brytanii jest godzina 12:31, czyli ja tu już jestem 10, 11, 12, jestem 3,5 godziny. Mniej więcej tam od godziny tam 9 z małym hakiem. I ten czas jakoś tak leci, no nie wiem, czy to przez te narkotyki, co tutaj dostaję, czy przez coś innego. No chyba tak, no. Kończymy, bo głupio gadam. Dzięki, że jesteście. Jeszcze coś będę dogrywał. No mamy 13:20. Czwarta godzina mojej chemioterapii. Czuję się beznadziejnie. Źle. Nie mam zamiaru się nad sobą użalać, ale nie chorujcie na raka. Lekarstwa, które mi dali, to znaczy na te swędzenie i wysypkę zaczęły działać. Głupi jaś w pełni. Taki ból, który jest obok mnie. Przed chwilą tłumaczyłem. Da się przeżyć, tak, no. Nie jest to nic fajnego, przyjemnego, no ale chorowanie na raka nigdy nie było ani fajne, ani przyjemne. Więc co chwilę tutaj tak na chwilę zasypiam. Bo naprawdę ten głupi jaś równo. No ale co chwilę mnie budzą, bo co pół godziny tutaj mierzą temperaturę ciała. Obróć. Przepraszam najmocniej, ale mózg mi chyba nie za dobrze pracuje. Ale nie, dobrze powiedziałem. Sprawdzałem tutaj temperaturę ciała oraz ciśnienie. No. Chciałem powiedzieć, że chyba mózg mi nie pracuje dobrze, ale odnoszę wrażenie, że nigdy nie pracował mi dobrze. To jest właśnie ten środek, który mi podają. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, to jest taka funkcja, ale jest takie jeszcze w folii dodatkowej. No i zostało tego jeszcze 300 ml do podania. No, jedziemy dalej. Mamy rówieśnika 15 czasu brytyjskiego. Chemioterapia leci. Po raz kolejny przyspieszyli przepływ tutaj tego płynu. Na samym początku to było bardzo, bardzo wolno. On mi pokazywał ponad 9 godzin. Dobrze mówię, coś koło tego, coś koło 9 godzin przepływ czasu. Stopniowo i powoli to zwiększają. Widać, że chemioterapia sobie kapie. Jest to bardzo fajne urządzonko. Ci co nie wiedzą, to powiem. A to chyba moja wina, bo zgiąłem rękę. O, chyba nie wybuchnie. It was my fault. Thank you very much, madam. Nie mogę zginać ramienia, bo wtedy chemioterapia nie pójdzie.
Ci, co mnie znają, wiedzą, ci, co mnie nie znają, to powiem. Jestem pasjonatem starych komputerów, w szczególności Amigi. I jak zobaczyłem to urządzonko, to od razu wziąłem się za instalację emulatora Amigi UE na tym. A jak pielęgniarka tylko zobaczyła, że Kickstart 1.3 botuje na tym, to dostałem po łapach. A więc nie ma amigowania. 45 minut do końca. Lecimy dalej. Prócz starych komputerów, ja bardzo lubię Elvisa Presleya. Mam tam kilka kalendarzy, koszulek, plakatów. I w prezencie od jednej pani dostałem tę oto czapkę. Jest to bardzo ważna czapka, umożliwiająca przeżycie. Jak na przykład byłaby jakaś katastrofa, ludzkość by wyginęła, wy byście znaleźli piwo butelkowe, no to jak się do niego dostać? Można to zrobić za pomocą tej oto czapki. Ma ona wbudowany otwieracz do piwa. Szaleństwo. No więc mamy godzinę 16. Chemioterapia się skończyła. Dostaję teraz wodę. Zwykły liquid, czuję to, zimne. I potem dadzą mi jeszcze jakiś specyfik, będzie to trwało około tam 40 paru minut. Ups. Aha, okej, cancel. No, tak jeszcze parę chemioterapii, ja się nauczył obsługi tego sprzętu. Rozmawiałem z lekarką. Powiedziała mi, że moja reakcja antyalergiczna jest normą. To się zdarza, oni są na to przygotowani. No i wiedzą, jak mi to reagować. Czuję się w miarę ok, aczkolwiek czuję, że jestem słabisieńki. Mam ogromnego farta, że żona z pasierbicą po mnie jadą, bo tak nie bardzo sobie wyobrażam, żeby siadać za kuchnię, jadać i jechać. Red one. It's very strong. Yeah. So your urine is gonna be this color. This color of my, okay, I understand. So don't panic if you notice. Thank you for letting me know, it's very important. Okay. Sure. I feel this. Mm. Is it cold or? No, it's like, I don't know how I can say, strange feeling. Oh, okay. Yeah. But I'm okay, you can, Okay. please continue. All right. Yeah. Przeżyłem. Jestem w domu. Cały i chciałbym powiedzieć zdrowy. Damy radę.